Witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku wypowiem się na temat tego, jak zmienia się rynek samochodów elektrycznych, z tego względu, iż pojawiło się wielu piewców prawdy objawionej. Także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie. Zacznę od tego, że w zasadzie już 3 lata temu tak my, jak i wielu innych ludzi, którzy naprawdę się tym interesują i faktycznie mają coś wspólnego z elektromobilnością, postawiło taką tezę, a u nas ta teza była zresztą też pokazana w filmach, że rynek motoryzacji będzie zmierzał w tą stronę, iż będzie on zdominowany przez producentów amerykańskich i producentów chińskich. I moja teza opierała się na takim twierdzeniu, które też wyrobiłem sobie podczas wielokrotnych podróży do Chin, że Chińczycy wciąż mają, ze względu na swoje ograniczenia kulturowe, problem z byciem innowacyjnymi i sporo innowacji pobierają z innych rynków. No i tym rynkiem jakby głównie innowacyjnym, który dostarcza im tych rozwiązań, są Stany Zjednoczone. Europa już niestety w dużo mniejszej mierze i to jest osobny jakby temat, który też będziemy poruszać na tym materiale. Stąd też moje takie wywiedzenie takiej tezy, że Amerykanie się utrzymają, mimo iż oczywiście ich pozycja będzie podobna tak jak i w telefonach i będą oni sprzedawać raczej na wyższych pułapach cenowych i będą się utrzymywać poprzez to, że ich systemy są zamknięte. I chciałem przez to powiedzieć na przykład, że ja używam iPhone'a nie tylko dlatego, że jest łatwy w obsłudze i wiele innych rzeczy, ale po prostu jest to system dużo bardziej bezpieczny niż telefony oparte na otwartym systemie, w cudzysłowie, operacyjnym. No ale to są telefony. Tutaj mówimy teraz o samochodach. Przyrównując to do boiska, Amerykanie pierwsi wskoczyli z piłką i tą piłką moim zdaniem ewidentnie była Tesla i ogólnie innowacje w zakresie elektromobilności. Mimo iż oni wbrew pozorom zupełnie pierwsi tam nie byli, natomiast Amerykanie pierwsi, Tesla, spowodowali, że samochody elektryczne stały się popularne i stały się pożądane w wielu aspektach. I tutaj Europa temat moim zdaniem całkowicie zignorowała, a Chiny zaczęły powolutku, nawet nie powolutku, bardzo szybko, przy swoich gigantycznych zdolnościach przemysłowych przestawiać wajchę w stronę elektromobilności, bo Chiny również zauważyły moim zdaniem i w ogóle większość tych gospodarek, które nie mają stałego, bezpośredniego dojścia do źródeł energii, mówię tutaj o paliwach kopalnych, one muszą sobie jakoś radzić i energię elektryczną jest dużo łatwiej pozyskać i można ją, tak jak zresztą mówiłem na wielu materiałach, można ją pozyskać na wiele sposobów. Więc Chińczycy tutaj wyczuli przede wszystkim gigantyczny interes w tym, że mogą się odciąć od paliw kopalnych i mieć kartę przetargową w rozmowach z państwami surowcowymi. No i oczywiście mam tu na myśli przede wszystkim ich gigantycznego sąsiada, czyli Rosję. A ponadto wyczuli tutaj niesamowitą szansę, żeby zaistnieć w gigantycznej branży, która dotychczas była przyliderowana technologicznie również przez Europejczyków. Jeszcze do niedawna czuliśmy to, że ta motoryzacja jest takim naszym klejnotem w koronie, no może niekoniecznie naszym, my Polacy chyba takiego związku z tym nie czujemy, myśmy swoją motoryzację utracili już dosyć dawno, natomiast myślę, że dla Niemców, Francuzów, nawet może i dla Włochów, ta motoryzacja jest ciągle klejnotem w koronie, no i trochę wygląda na to, że żeśmy oddali bez walki ten klejnot w koronie, a jeszcze dodatkowo wspomogliśmy de facto rozwój marek zewnętrznych poprzez dopłaty. I to jest to, o czym mówiłem wielokrotnie, że wszelkiego rodzaju subsydia są po prostu szkodliwe z tego względu, że one właśnie tak działają. Że my możemy się nie zorientować, że w pewnym momencie dopłacamy do czegoś, co jest nam szkodliwe. Wracając do chyba głównego tematu, bo w zasadzie o Chinach i o tym, jak będzie się rozgrywał w naszej ocenie, czy w mojej ocenie, ta walka pomiędzy dużymi gospodarkami światowymi, takimi konglomeratami jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Azja, to ja już wielokrotnie mówiłem i myślę, że to na razie możemy odłożyć na bok. Bardziej chodzi o to, że w tej chwili mamy wielu piewców prawdy objawionej, jak ja to nazywam. Czyli ludzi, którzy nagle się pojawili znikąd, z jakichś innych branż, z jakichś innych tam historii i oni mówią teraz, że w motoryzacji Chiny pozamiatają i Chiny przejęły kolejną gałąź gospodarki i Chiny są najlepsze. Chiny są bardzo dobre, ja nie mówię. Sam osobiście pracowałem dla Chińczyków, pracuję nadal z Chińczykami. Oczywiście my moglibyśmy się wiele od nich nauczyć. Natomiast nie należy zapominać o tym, że Chińczycy nie są w stanie wszystkiego zrobić sami i nie mają jeszcze takich zdolności, jeżeli chodzi o innowacyjność.
Ponadto oczywiście ciągle pozostają, jeżeli chodzi o duże źródła energii, oni są wciąż zależni od paliw kopalnych. No i pamiętajmy, że Chińczycy też są największym trucicielem i największym śmiecicielem, przepraszam, oprócz Indii może, na świecie. Najwięcej wyrzucanego plastiku do mórz, największa emisja CO2 i wszystkie te rzeczy, z którymi my tu w Europie dzielnie walczymy, to tam w Chinach nikt się tym nie przejmuje i te ilości plastiku, które są wrzucane do oceanów, to by was zaskoczyły. Albo jak wyglądają rzeki w Chinach czy w Indiach. Myślę, że jakbyście weszli do wody w takiej rzece, to byście już z niej nie wyszli. A szczególnie w Indiach, tak przy okazji. Także to są takie poziomy skażenia i to są rzeczy, które nigdy nie miały miejsca nawet w najgorszych dniach PRL-u tutaj w Polsce. Ale zostawiamy to znowu z boku. Musimy pamiętać, musimy, jak to się mówi, znać miarę. Oczywiście Chiny są wielkie. Chiny są gigantycznym krajem z ogromnym potencjałem, który jednakowoż mierzy się z paroma problemami. Pierwszym problemem Chin jest to, że też będzie je zaraz męczyć demografia. I to w bardzo podobnym zakresie i w podobnym okresie jak nas, bo Chińczycy mieli tak zwaną zasadę jednego dziecka w rodzinie, która spowodowała dwie rzeczy. Przede wszystkim następne pokolenia są mniejsze, czyli to co u nas, a dodatkowo spowodowała też to, niestety, że była bardzo mocno preferowane było pojawianie się dzieci płci męskiej. I w Chinach jest gigantyczna przewaga dzieci płci męskiej, co oczywiście z prostej matematyki znowu powoduje, że kolejne pokolenia będą jeszcze mniejsze. Abstrahując od innych napięć wewnętrznych, społecznych, które może nie są naszym jakimś teraz problemem. Ogólnie chodzi tylko o to, że Chiny raczej są w tej chwili w piku swoim gospodarczym, natomiast to nie może się wiecznie utrzymać i wszystkie na przykład rzeczy związane z inwestycjami w nieruchomości, w przemysł, one zaczną pustoszeć i w Chinach pojawi się problem, tak? Czyli Chiny wewnętrznie mają dużo napięć, których na zewnątrz nie pokazują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Chiny oprócz tego, że oczywiście robią bardzo wiele patentów, ja tego nie ukrywam, natomiast to są patenty optymalizacyjne. Czyli Chińczycy udoskonalają technologie, które zostały gdzieś tam kiedyś wymyślone, natomiast oni sami, wbrew pozorom, tak wielu przełomowych technologii nie wymyślają. I to też trzeba bardzo mocno wziąć pod uwagę. To jest kwestia z kolei kulturowa. Chińczycy żyją w takim systemie, w jakim żyją, gdzie nie jest premiowane w żaden sposób bycie pomysłowym. Myśmy też żyli w bardzo podobnym systemie i ci, którzy ten system pamiętają, mogą na ten temat też coś powiedzieć. I trzeba by było teraz spojrzeć na Chiny od strony produktu, który Chiny dostarczają. Patrzymy na ten produkt, bierzemy go na podnośnik, rozbijamy go na atomy i wciąż widzimy, że te produkty jednak mimo wszystko, pomimo tych zachwytów, bardzo mocno odbiegają. Chińczycy lub subsydiują, lub po prostu nadrabiają ekonomię skali, jeżeli chodzi o tak zwany koszt produktu. I faktycznie te samochody w zakupie wydają się tanie. Natomiast to też za sobą ciągnie pewne konsekwencje. Nie posługując się nazwami marek, na przykład myśmy odkryli, że sporo z tych marek nie ma w ogóle zabezpieczenia antykorozyjnego blach. Czyli chodzi o to, że na przykład trafiają do nas przypadki samochodów rocznych, które mają już korozję na przykład na dole drzwi. Tak, to jest coś, co było niespotykane do niedawna, bo większość współczesnych samochodów ma blachy ocynkowane lub tak jak też w wielu przypadkach aluminiowe, gdzie ta korozja w taki sposób lub tak szybko nie występuje. A tu mieliśmy po prostu zwykłe wykwity rdzy, czyli coś, z czym walczyłem w małym Fiacie, jak go posiadałem. Czy w Suzuki Samurai. To były takie samochody z takich czasów, gdzie właśnie takie rzeczy się w samochodach pojawiały i blachy miały taką wytrzymałość, oczywiście nie były cynkowane. Troszeczkę skracając już te moje wymyślne wywody, ja uważam, że oczywiście Chińczycy mają, tak jak to zresztą było w innych branżach, oni mają prawo do swojego udziału w rynku, bo oni na ten udział zapracowali poprzez budowanie gigantycznego potencjału przemysłowego, którym kryją czapką wszystkich. Do dzisiaj Elon Musk, mimo swojego gigantycznego majątku, nie był w stanie zbudować takiego potencjału do produkcji baterii. To był sprytny ruch Chińczyków, że tą gałąź przemysłu zdominowali, no bo to jest klucz do elektromobilności i oni ten klucz mają, tak? Chińczycy są na dwóch pierwszych i na paru następnych pozycjach, jeżeli chodzi o wolumen produkcji baterii trakcyjnych. I myślę, że tutaj będą bardzo mocno się rozwijać. Z kolei Musk i w ogóle inni próbują to nadrobić innowacją, czyli wymyślają nowego typu ogniwa, nowego typu chemię. Mam nadzieję, że to spowoduje, że ten balans pomiędzy Ameryką a Chinami zostanie zachowany. Co się stanie z Europą? To jest chyba takie pytanie, na które każdy by chciał sobie odpowiedzieć. Ja niestety tego dobrze nie widzę, ale to ja tą tezę też już wielokrotnie wygłaszałem i powtórzę. Europa
przykro mi to mówić, ale uważam i patrzę na to coraz bardziej w ten sposób, że Europa jest skazana na porażkę. I na to składa się wiele rzeczy. Pierwszym, chyba najważniejszym, który jest takim nadrzędnym względem wszystkiego, to jest ta demografia, o której wspomniałem wcześniej. Zabija nas demografia. Jesteśmy wyludniającym się i starzejącym się społeczeństwem. W tej chwili średnia wieku w Polsce, która jest jednym z takich młodszych i bardziej takich z wigorem krajów w Europie, zbliża się do 40 lat, a w Europie Zachodniej średnia wieku to jest 50 lat. Czyli mówimy już o tym, że większość ludzi to są ludzie starzy, którzy nie mają takiej dynamiki jakby w rozwijaniu się w życiu, w pożądaniu nowych rzeczy, nie wiem, zdobywaniu doświadczenia. No, byłem młody, wiem jak to wyglądało 30 lat temu, jak to wygląda teraz. Mimo iż wydaje mi się, że jestem cały czas jeszcze nieźle energiczny, no to nie ma żadnego porównania do tego, jaki byłem 30 lat temu i to jest po prostu zwykła biologia, nad którą się w 100% zapanować nie da i nie da się jej pokonać. I to jest wzorzec naszej gospodarki, po prostu jest to gospodarka ludzi starszych, a powoduje to też to, że młodsi ludzie, których jest mniej, oni wchodząc na rynek mają przekonanie o tym, że dostaną pracę. I w zasadzie nie są dalecy od prawdy, abstrahując od tego, że prędzej czy później dojdzie do dużego przewartościowania ich wynagrodzeń. Chodzi o to, że ci ludzie młodsi, których jest oczywiście zdecydowanie mniej, którzy oczywiście w dużej ich część będzie zajmowała się tymi starzejącymi się Europejczykami, tak czy siak będzie dochodziło do przejadania środków, tak? Czyli to będzie się odbywało na zasadzie przejadania majątku i wiele krajów europejskich w tej chwili jest już mniej zamożnych niż było 10-20 lat temu, no 10, powiedzmy, to jest taki dobry okres czasu. Wiele krajów europejskich jest dużo mniej zamożnych, albo mniej zamożnych, co i tak już jest wystarczającym wstydem w stosunku do tego, co było wcześniej. Czyli oznacza to, że te gospodarki przestały się rozwijać. Nas też to kiedyś czeka. Na szczęście na razie ciągle mamy 40, a nie 50 lat, więc jeszcze parę lat przed nami jakiejś względnej prosperity. Natomiast ilość ludności nam już zaczyna powoli spadać, a emigracja z innych krajów nie jest w stanie tego nam wyrównać. Więc demografia, czyli pierwszy powód i w zasadzie praprzyczyna wszystkich problemów, które powodują z kolei, że mamy takie, a nie inne prawo pracy, no bo ta mniejsza ilość ludzi pracujących wywiera większą presję na to, żeby spędzać więcej czasu poza pracą, co tak naprawdę jeszcze pogarsza całą sytuację, bo mniejsza ilość ludzi pracujących mniej, no nie doprowadzi do tego, że produkujemy więcej. Ponadto niechęć do innowacji, która teraz właśnie między innymi wychodzi, czego ja się nie spodziewałem, bo jeszcze we wcześniejszych materiałach uważałem i wygłaszałem takie twierdzenie, że automatyzacja może nas uratować. No to Chiny są zautomatyzowane, Stany Zjednoczone się automatyzują, a my jesteśmy w dupie, za przeproszeniem, czyli inaczej, jesteśmy zapóźnieni. Korzystanie z pracy rąk ludzkich w takiej gospodarce, gdzie tak naprawdę ludzi ubywa i czasu, roboczo godzin przepracowanych w gospodarce ubywa, no jest bez sensu. Trzeba ewidentnie próbować automatyzować procesy i wprowadzać automaty, maszyny i roboty do prostszych zadań produkcyjnych i optymalizować to, co robi Tesla. Tesla wygrywa na rynku. Nie wiem, ilu z Was miało okazję rozbierać te samochody, ilu z Was widziało, jak one wyglądają w środku i jak one się zmieniają na przestrzeni lat. Postaram się tutaj zrobić taki slajdzik. Tesla z uporem maniaka optymalizuje te samochody. Mierzy kable wysokiego napięcia na centymetry. Ogranicza ilość stosowanych części, ilość procesów, ilość śrubek. To przemnożone przez miliony sztuk sprzedanych powoduje, że te produkty Tesli są coraz tańsze, a Tesla jest wciąż w stanie być konkurencyjna względem tańszego produktu chińskiego, który, tak jak wcześniej wspomniałem, on jest tańszy, ale nie jest idealnie wykonany i tutaj te przykłady z korozją to jest oczywiście jedna rzecz, ale troszeczkę też wracając jakby do tego tematu związanego z jakością tego produktu, no to my mieliśmy te chińskie samochody nowe na podnośniku, gdzie mieliśmy ślady pędzlowania bitexem podwozia, bo nie było zabezpieczeń antykorozyjnych, gdzie widzieliśmy braki w osłonach aerodynamicznych i w ogóle w osłonach, gdzie widzieliśmy tragiczny montaż części proszący się po prostu o awaryjność i wiemy z naszego doświadczenia, że ta awaryjność jest po prostu nieco większa. Mało tego, niezbyt gęsta sieć serwisowa i jednak wciąż uboga logistyka, jeżeli chodzi o części zamienne, powoduje, że mnóstwo tych samochodów stoi w całej Europie nienaprawionych. Ja nie mówię, że są nienaprawialne, bo są, ale są nienaprawione, bo po prostu brakuje części, brakuje specjalistów i brakuje oprogramowania. Więc wydaje mi się, że tutaj
wciąż jeszcze trochę Chińczykom brakuje do tego, żeby mówić o dominacji. Sądzę, że na pewno w Polsce chińskie marki wejdą bardzo szybko, bo Polacy są skorzy i nie mają żadnej lojalności względem marek europejskich, albo przynajmniej ta lojalność jest bardzo mocno osłabiona po latach wykorzystywania jednak przewagi gospodarczej Europy Zachodniej i sprzedawaniu nam chłamiastego produktu za zawyżone ceny. Więc myślę, że Polacy bardzo się cieszą, że pojawia się, nie wiem, MG ZS czy tego typu produkty, które są porównywalne i oferują podobny komfort, a są relatywnie dużo tańsze. Więc tutaj myślę, że Chińczycy szybko pozamiatają polski rynek, a dodatkowo dzieje się to, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o samochody, czyli samochody elektryczne tanieją w tempie nieprzewidywalnie szybkim, właśnie ze względu na baterie i na rosnący wolumen produkcyjny baterii. Po prostu samochody elektryczne stają się tak tanie, że za parę lat, może wcześniej niż ja nawet sobie to wyobrażałem, będziemy mieli do czynienia z samochodami elektrycznymi, które będą o połowę tańsze od samochodów spalinowych i wtedy w ogóle już nie będzie mowy o jakichś protestach i problemach z zakupem samochodu elektrycznego, bo wszyscy będą po prostu tych samochodów pożądać. Bo nawet taki samochód elektryczny, który robi 300 km, a będzie kosztował połowę tego, co jego spalinowy odpowiednik, będzie po prostu niesamowicie atrakcyjną ofertą. Natomiast wracając jeszcze do dużego tygla, no może nie dużego tygla, do dużego pola bitwy, tak? Pomiędzy Azją, pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi, to tutaj mamy jeszcze jednego gracza, który jest ciągle niezauważany, a wydaje mi się, że ten gracz, właściwie dwóch takich graczy, szczególnie w automotywie, którzy mogą jeszcze bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o rozkład sił. Mam na myśli Turcję, która już teraz jest największym producentem, albo jednym z większych producentów części w aftermarkecie, a i części też do pierwszego montażu dla Europy, ale też i dla całego świata. I drugi gracz, moim zdaniem niepotrzebnie zignorowany, czyli Indie, czyli kraj, który ma eksplodującą demografię w sensie pozytywnym, jest przeludniony, nawet bym powiedział, i ma możliwości i ma przemysł motoryzacyjny, więc będzie w stanie z czasem też zaistnieć wydatnie na tym rynku. Może zarządzanie marką, patrząc troszeczkę na to, co się wydarzyło z Jaguarem, przynajmniej w mojej ocenie, to może nie jest jakiś majstersztyk, a może nie do końca zostało to dobrze przemyślane. Nie wiem, nie analizowałem tego, po prostu wydaje mi się, że może tutaj jeszcze to są jakieś takie problemy z rozruchem. Natomiast jeżeli chodzi o Hindusów, to ja nie mam wątpliwości, że to są ludzie bardzo sprytni, zaradni, wychowani w bardzo trudnym środowisku, więc też bardzo pracowici, jeżeli jest taka potrzeba. Nie mam tak głębokiego przekonania co do ich jakby kultury pracy i nie mam też doświadczenia. W Indiach byłem tylko raz w życiu, więc jedyne co mogę powiedzieć, że Indie są strasznie brudne i nie chciałbym tam nigdy wrócić. Natomiast patrząc na cyfry, no to Indie są naprawdę krajem z gigantycznym potencjałem. Patrząc na mapę świata, wciąż mamy jeszcze dużo, mamy na pewno parę pewników, albo może nie do pewników, ale takich rzeczy, które dosyć łatwo się ocenia. Czyli mamy Stany Zjednoczone, które wciąż mają fajną, pozytywną demografię, mają dużo młodych ludzi, są innowacyjne i ta innowacyjność jest bardzo premiowana w tym kraju. Więc Stany Zjednoczone moim zdaniem, oprócz tego jeszcze oczywiście to są dominantem strasznie mocnym, militarnym. Więc Stany Zjednoczone są w stanie zabezpieczyć swój interes i jakiś czas na pewno się rozwijać i mieć swoją silną pozycję w automotywie. Jest Europa, która znowu, mi się wydaje, że szansa na obronę gospodarki europejskiej jest bardzo niska. No chyba, że rzeczywiście dojdzie do jakiegoś mariażu albo z Chińczykami, co jest bardziej prawdopodobne, tak jak się to odbyło w innych branżach, gdzie po prostu Chińczycy przejęli europejskie firmy, albo do jakiegoś mariażu ze Stanami Zjednoczonymi. No były nawet takie plany, natomiast Stany Zjednoczone za pierwszej kadencji Trumpa się wycofały z takiego pomysłu integracyjnego pomiędzy NAFTA a Unią Europejską, gdzie miało dojść do trochę głębszej integracji pomiędzy tymi, nazwijmy to, blokami gospodarczymi. No i tutaj raczej szansy nie widać na to, żeby to się miało zmienić. Raczej to idzie w drugą stronę, nawet teraz dochodzi do rozmontowania nafty. Więc Stany Zjednoczone się jakby zaczynają izolować. Podobną politykę prowadziły zaraz zresztą po II wojnie światowej. Będą się izolować i będą jakby próbowały się umocnić własnymi siłami względem całego świata. Chińczycy z kolei, patrząc na to i geopolitycznie,
i militarnie, i gospodarczo oni są ekspansjonistyczni, natomiast popełniają bardzo dużo błędów. Doszło do wielu takich trudnych sytuacji, jak na przykład w Sri Lance, czy w wielu innych lokalizacjach geograficznych, gdzie Chińczycy są niepożądani już więcej, albo po prostu z kolei oni zdominowali lokalny rynek. Także to wygląda niepokojąco, gdyby miało się to wydarzyć w jakimkolwiek innym kawałku świata. Więc myślę, że ludzie podchodzą, inne kraje, czy inne kierunki podchodzą do Chińczyków bardziej podejrzliwie niż kiedyś. Chińczycy okazali się trochę bardziej agresywni, niż mogłoby się to wydawać z ich jakby domeny kulturowej. Ale na pewno swoje miejsce w światowym automotywie i w gospodarce zdobędą. Jeżeli chodzi o znaki zapytania, no to taki trochę mniej znak zapytania to jest Turcja i Indie, czyli to, o czym mówiłem, kraje, które mają gigantyczny potencjał, mają bardzo dobrą demografię i mają przemysł i postawiły na ten przemysł. Turcja dodatkowo ma bardzo sprawny rząd, autorytarny w jakiś tam sposób, natomiast on podejmuje te decyzje tak dosyć jednoznacznie, no i mają własną walutę, którą bezwzględnie dewaluuje w momencie, kiedy potrzebuje zwiększyć eksport. Więc Turcja bardzo mocno chce wzmocnić swoją gospodarkę i chyba wrócić do swojej pozycji, takiej, nazwijmy to, przynajmniej lokalnego mocarstwa. Jest parę miejsc na mapie świata, które wciąż pozostają niewiadomymi, a dzieje się tam trochę. To jest Ameryka Południowa i to jest Afryka. To są miejsca, gdzie znajdują się surowce i gdzie w niektórych miejscach znajduje się już jakiś przemysł, czyli na przykład w Meksyku amerykański wyeksportowany przemysł, czy w Afryce też jest parę miejsc, gdzie jakiś przemysł funkcjonuje. Przynajmniej w Afryce Północnej jest wiele produktów robionych na licencji, zresztą tak jak i w Ameryce Południowej. Więc jeżeli tam, a na przykład w Ameryce Południowej musimy o tym pamiętać, że też już dużo projektów technologicznych powstaje, chociażby międzynarodowa firma Embraer, która wywodzi się z Brazylii, to jest producentem z tak zwanej kategorii Aerospace, czy tam powiedzmy lotnictwa, i produkuje samoloty. A to jest skomplikowany proces technologiczny, więc wydaje mi się, że tutaj zaczynają powstawać takie możliwości. Aczkolwiek ja wciąż tutaj widzę raczej bardziej znak zapytania niż wykrzyknik, jeżeli chodzi o te regiony, bo na razie nie powstała tam żadna marka, nie wychodzi stamtąd żadna innowacja, nic, co mogłoby spowodować, żebyśmy musieli się tych rynków zacząć w jakikolwiek sposób obawiać, czy wnioskować, że one zaistnieją na mapie gospodarki światowej w taki sposób, jak teraz istnieją Chiny na przykład. Krótkie podsumowanie, jak ja to widzę na dzisiaj. Jeżeli nic się nie zmieni, no to Europy nie widzę. Wydaje mi się, że jesteśmy zgubieni i tutaj wielokrotnie o tym mówiłem, jesteśmy sami za to odpowiedzialni i nasze lenistwo. Nasze lenistwo, niewielka ilość pracy, po prostu niewielka ilość roboczogodzin per osoba, malejąca ilość osób, brak surowców, niewspieranie innowacji, przeregulowanie. Te wszystkie rzeczy po prostu wykończą Europę i będzie koniec Europy jako takiej, jaką znamy. Jeżeli nic się nie zmieni, to zostaniemy po prostu skansenem i konsumentem, a nasze wynagrodzenia będą notorycznie maleć, a nasza gospodarka się kurczyć. Nie życzę nam tego, ale obawiam się, że niestety tak to będzie wyglądać i myślę, że dobrze się zacząć godzić z takim rozkładem sił na świecie. Stany Zjednoczone utrzymają swoją pozycję przez jakiś czas na pewno. Chiny będą rosnąć, prędzej czy później pomiędzy tymi dwoma gospodarkami dojdzie do jakichś większych tarć, bo po prostu nie da się tego uniknąć. Będzie tutaj walka o dominację na świecie, a dodatkowo pojawiają się nowi gracze, którzy mogą trochę na tej szachownicy namieszać. Mówię tu oczywiście o szachownicy motoryzacyjnej, ale nie tylko. Pozostaje mi podziękować Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie tych moich wypocin i serdecznie zaprosić do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was mnie, jak i nas, by nie było. Moja teza jest taka, że chińskie samochody wbrew pozorom nie są takie dobre, jak się wydają. Ja miałem okazję mieć na podnośniku parę chińskich aut i one wyglądają słabo, technicznie. Te samochody są wykonane słabo, niedokładnie i nie widać tam, znaczy oprócz tego, że oczywiście Chińczycy wszystko mają tanio, to nie dbają o szczegóły. Tak jak w Tesli na przykład przewody, wysokiego napięcia i tak dalej są, wiesz, odmierzone co do centymetra i tam naprawdę się patrzy na to, to chińskie samochody są zrobione niedbale. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś. Ja będę w opozycji do Ciebie, żeby było ciekawiej. A to śmiało. Ogólnie uważam, że auta elektryczne chińskie zawojują Europę i to już mówię od dobrych 2 lat, że to będzie przeważająca większość na europejskich drogach. A tego ja nie powiedziałem, że nie. Okay, chodziło o coś innego. Ale jeśli chodzi o jakość wykonania, to zgadzam się z Tobą w 100%, że są marki, które bardzo
na jakości nie patrzą tam na to. Ja pracowałem w BYD i w Maxusie i to są zupełnie dwa różne światy i sam Maxus pomimo ma auta fajne i ma auta, których bym w życiu nie kupił. Ja widziałem te auta od spodu i tu teraz znowu jest, drodzy widzowie, patrzcie, uważajcie na to, co kupujecie, pytajcie się osób, które doradzają przy zakupie auta, bo można się nadziać na straszną minę. I tak jak mówisz, teraz na przykład, no nie wiem, czy będziemy mówić tutaj o konkretnych markach i konkretnych przykładach. Możemy, znaczy ja z niektórych, na niektóre marki nie mogę się powoływać ze względu na to, że mam podpisane umowę o zachowaniu poufności, ale mam taką ogólną tezę, którą właśnie chciałem z Tobą potwierdzić, no bo pracowałeś z tymi samochodami bardziej, że chińskie samochody w konkurencji do samochodów europejskich świetnie sobie dają radę, natomiast ja porównuję do Tesli, z tego względu, że mam możliwość głównie serwisować Teslę i porównuję zawsze wszystko do Tesli. I w Tesli, abstrahując oczywiście od tego, że spasy są jakie są, to w Tesli bardzo, jakby na poziomie przemysłowym bardzo mocno się podchodzi do detalu, czyli oszczędność, unifikacja, wolumen. Czyli na przykład w tej chwili w najnowszej Tesli Model Y w zasadzie wszystko jest custom, tak? Czyli masz przedni, tylny cast i baterię po środku. Gdzie u Chińczyków, nie posługując się markami, w większości przypadków, jak zaglądałem czy pod maskę, czy zaglądałem pod spód, to widziałem cały czas na przykład sandwicha, który jest moim zdaniem już trochę przestarzałą technologią, tak? Czyli tam, nie wiem, DC do DC, inwerter, silnik i to wszystko tak trochę jak w Nissanie, co moim zdaniem już jest troszeczkę oldschoolowe. A dwa, widziałem właśnie to, że przewody wysokiego napięcia ciągnięte do tylnego silnika są bardzo niedbale, że na przykład często zdarzają się w takich gorszych chińskich produkcjach silniki podłączone bezpośrednio do tylnego dyferencjału z kablami na wierzchu i to wszystko jest narażone na szybką degradację. Tak, zgadzam się z Tobą. Ja nie mam żadnej umowy z nikim podpisaną, więc ja mogę powiedzieć, słuchajcie, no na przykład w Maxusie to jest raczej ta niższa półka, BYD, to ja bym tak to dał między średnia a premium, bo tam już jednak bardziej podchodzili do tematu rzetelnie. Co do MG na przykład 4, to też ciekawe spostrzeżenia, na razie tylko takie forumowe spostrzeżenia, gdzieś tam są jakieś informacje o spasowaniach elementów karoserii, gdzie na łączeniach wychodzą właśnie jakieś rdzawe naloty, coś ta karoseria zaczyna korodować, mija już prawie 2 lata, odkąd te auta są na rynku, więc myślę, że za rok, za 2 będziemy widzieć, czy te auta nie zaczynają nam pękać gdzieś tam na połączeniu. To jest inne spostrzeżenie, które mamy, znowu nie mogę się posłużyć nazwami, natomiast prawda jest taka, że w większości chińskich marek, z którymi mieliśmy do czynienia, wygląda na to oczywiście jest ciągle teza niepotwierdzona, że chińskie samochody nie mają zabezpieczeń antykorozyjnych na poziomie, który jest potrzebny na rynek europejski. Chcesz przez to powiedzieć, że blachy nie są ocynkowane na przykład? Tak. No to do Norwegii auta, które przyjeżdżały, jak tam pracowałem w Norwegii, auta, które z Chin wylądowały w Norwegii, miały robione dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, ale przyjeżdżały też takie, które już było widać, że tam coś się zaczyna dziać, nie? Tak. I to jest kolejna rzecz, którą ja widziałem. Ale Fordy, inne auta, inne koncerny, Volkswageny, koncerny niemieckie, no niestety to jest też kwestia, z jakiej stali teraz produkujemy te samochody. Znaczy, moje zdanie jest takie, ja taką tezę postawiłem, to rozszerzę trochę to, co Tobie mówiłem. Pierwsza teza jest taka, że oczywiście Chińczycy nie są tacy super, jakby się wydawało, natomiast mają gigantyczny potencjał przemysłowy. Oni mają technologie bateryjne i tak naprawdę ponad 70% produkcji baterii należy do Chińczyków. Bateria Blade na przykład z BYD to jest state of art. Amerykanie mają oprogramowanie i mają możliwości, jeżeli chodzi o wymyślanie nowych rzeczy, czyli są innowacyjni, natomiast Europejczycy nie mają nic. I takie jest moje zdanie w temacie. Mamy takie, ostatnio widziałem takiego fajnego mema, Amerykanie wysyłają rakietę w kosmos, a Europejczycy wymyślili nakrętki takie, co się odkręca i potem zostają, jak se pijesz, to tak nos se drapiesz i tak dalej, nie? To mamy coś, mamy swój dorobek technologiczny. Dorobek mamy na pewno w zdobyczach socjalnych, no ale to ja ten temat już trochę głębiej jakby na swoim takim indywidualnym materiale jakby poruszałem, nie chciałbym go teraz tutaj wyciągać na światło dzienne, natomiast bardzo mnie interesowała Twoja opinia techniczna dotycząca samochodów chińskich, no bo miałeś okazję tam pracować, dotykałeś tych pojazdów i wiesz, czym to się je. Czy miałeś okazję porównywać to do Tesli właśnie między innymi, w jakikolwiek sposób? Wiesz co, w jakikolwiek sposób ja przyznam szczerze, akurat z Teslami w Norwegii nie miałem aż tyle do czynienia, ja tam robiłem bardziej proste serwisy w stylu jakieś tam elementy zawieszenia hamulcowe, nie miałem możliwości zbyt dużego diagnozowania układu wysokiego napięcia. Jeżeli bym tak porównał typowo Chińczyki do Tesli,
no to tutaj cały czas mówimy, Chińczycy mają przewagę i surowcową, i ilościową, możliwości produkcyjne, po prostu mogą zalać tanim produktem świat. To, co działo się, ja pamiętam, jak dziś jeszcze wtedy w BYD pracowałem, jak oni wysłali MG4 do Europy. Oni po prostu zanim ogłosili sprzedaż, wysłali 100 000 samochodów statkiem, niech się tam płynie, bo to miesiąc płynie, a zaraz tam zrobimy jakąś kampanię reklamową. Przecież to jest w ogóle, to jest coś niesamowitego. Który producent robi tak, że pakuje na statek 100 000 samochodów, 100 000 Izer, niech płyną tam do Indii, na pewno się przyjmą, nie? Kolejna moja teza jest taka, że myśmy sobie trochę sami zaszkodzili poprzez dopłaty. To, żeśmy przyjęli po prostu, że dopłacamy do samochodów elektrycznych, nie będąc selektywnym, spowodowało, że de facto daliśmy Chińczykom kopa do rozwoju. Czyli oni mogli sobie wyprodukować właśnie te 100 000 MG i wysłać do Europy, wiedzieli, że się sprzedadzą. A dodatkowo jeszcze do tego biznesu dopłaciliśmy. Tak, jakiekolwiek dopłaty są destrukcyjne Szkodliwe dla przedsiębiorstw. No, ja mieszkając w Norwegii i tam też wychowując dzieci, tam nie ma praktycznie żadnych dopłat do tego, żeby te dzieci utrzymać, co mobilizuje rodziców, czy też osoby, które utrzymują te dzieci do tego, żeby pracowały. A dodatkowo zima mobilizuje do tego, żeby nie zamarznąć, więc się bierze i pracuje. Więc najważniejsze, co by było... Co ty mówisz? Ja powiem Ci szczerze, moje postrzeganie Norwegii zawsze było inne, że to jest kraj taki troszeczkę socjalny bardziej. Okej, no socjalny, jeżeli pomyślimy o osobach, faktycznie takich uchodźcach wojennych, osobach, które czegoś ciężkiego w życiu doświadczyły, czy też chorują, to tak, nie? Ale jeżeli chodzi o... Jest to taki bardzo sprawnie działający system, gdzie ponad 30% osób pracujących pracuje na stanowiskach rządowych, więc tam jest bardzo dużo osób takich pilnujących tego systemu i co najlepsze jest to, że ja w tym systemie się też fajnie odnalazłem. Tam wszyscy płacą podatki, tam w ogóle niepłacenie podatków to jest wstyd, nie? To jest wstyd, To jest wstyd, a jak nie będziesz płacił podatków, to cię pójdzie sąsiad nakabluje. Tam są w ogóle takie kampanie społeczne, kiedy przepiękna reklama, wyobraźcie sobie w Polsce, wchodzi Bartosz Jeziorański zabiegany do kawiarni, rozmawia z księgową, szybko podsumowują rok podatkowy i nagle ona mu mówi, no Bartosz, żeś się napracował, teraz musisz zapłacić 5 milionów podatku VAT. Bartosz zaczyna sobie myśleć, ile to jest kasy i nagle podchodzi do niego policjant i mówi, panie Bartoszu, dziękuję za pana podatki, dzięki panu mam wypłatę. Podchodzi nauczycielka, podchodzi polityk, podchodzi przedszkolanka, podchodzą strażacy i tak dalej. Chodzi o to, że to już jest kwestia kulturowa. To są sprawy, które niestety w Polsce siedzą zupełnie gdzieś indziej. No właśnie. Polacy nie mają w zwyczaju tak podchodzić do tego tematu, a już na pewno nie urzędnicy. My mamy jednak system mocno odziedziczony, a z jednej strony jest to system pruski, z drugiej strony jest to niestety system ruski. I urzędnik to obywatela nie będzie szanował. Ale ja Ci powiem taką jedną ciekawostkę i miłe zaskoczenie, bo ja w Norwegii sam sobie prowadziłem działalność gospodarczą, księgowość. To jest bardzo proste tam. Tu oczywiście to jest już skomplikowane w Polsce. Tak. Mam super księgową, bardzo pozdrawiam serdecznie i całe biuro podatkowe, ale powiem Ci, że bardzo się bałem polskich księgowych, a ZUS-u i tych wszystkich i tak dalej. A się okazuje, że ja tu wróciłem na Mazury, a tam same młode osoby pracują z kompetencjami, uśmiechnięte, doradzają. U nas przynajmniej w gminie Brągowo byłem w pozytywnym, ciężkim szoku, jak nie miałem ani problemu z zarejestrowaniem auta, nie miałem ani problemu z dowiedzeniem się, jak mam założyć własną działalność gospodarczą, na jakiej działce i tak dalej. Nie ma problemu właśnie z kontaktami z tymi urzędnikami, więc jakby ktoś chciał wracać z zagranicy, to zapraszam na Mazury.